Zabieramy naszego pieska do Tajlandii. Z tego filmiku dowiesz się, jakie dokumenty są potrzebne oraz jak przebiegła podróż samolotem z pieskiem. Zwierzę, tak samo jak i my, potrzebuje biletu lotniczego. Podczas odprawy sprawdzane są nasze paszporty. Przyszliśmy właśnie security check. Musieliśmy schować pieska do kontenerka. Teraz już idziemy w stronę naszych gate'ów. Jak widać, piesek może być wyciągnięty, tylko musi być prowadzony na smyczy. Ekipa je śniadanko. Mini! Ona chyba czuje, że dostała za mało jedzenia na śniadanie. Jeszcze twoje by chciała zjeść. Ale sobie psa wychowałeś. No. No chodź. Chodź. Hop. Ja ci matka kupiła śniadanie. Wylądowaliśmy. Czas na rozprostowanie nóg. Teraz mamy jeszcze trochę czasu do następnego lotu. Mini zadowolona, bo przed chwilą zrobiła siku na środku lotniska. I od razu taka żywa się zrobiła. W Finlandii chodzimy z nią bez smyczy. Co chwilę nas mija ochrona, ale wszyscy tylko na nią patrzą i się uśmiechają, więc nie ma żadnego problemu z pieskiem. No, drugie podejście już jest lepsze. Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czyli jakie dokumenty są potrzebne, żeby móc podróżować z pieskiem. Przede wszystkim jest to paszport. W paszporcie muszą być wpisane odpowiednie dane, takie jak dane właściciela, dane pieska. Piesek musi być zaczipowany, to jest bardzo ważne. Pies musi mieć chip, który będzie wpisany w paszport. Szczepionką, która jest niezbędna do większości krajów, jest szczepionka przeciwko wściekliźnie. Musi ona być wykonana na przynajmniej 21 dni przed planowaną datą wylotu. Z racji tego, że latamy poza Unię Europejską, konieczne było wykonanie testu miareczkowania, który określa, czy szczepionka na wściekliznę się przyjęła. Wynik miareczkowania otrzymujecie w ciągu 3-4 tygodni, a badanie należy wykonać po miesiącu od wykonania szczepionki na wściekliznę. Kolejną szczepionką, która jest niezbędna w naszym przypadku, kiedy lecimy do Tajlandii, jest szczepionka na leptospirozę, bez której nie wpuściliby nas do Tajlandii, bądź piesek zostałby wysłany na miesięczną kwarantannę, która oczywiście jest na nasz koszt. Przed wylotem za granicę ważne jest, żebyście poszli do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który wykona badania naszego pieska i wystawi specjalny certyfikat, bez którego również mogliby nas nie wpuścić do samolotu. Certyfikat zdrowia jest potrzebny każdorazowo przed wylotem z kraju, niezależnie czy poruszamy się po Unii Europejskiej, czy też wylatujemy na przykład do Azji.
Naszą destynacją jest Tajlandia, więc konieczne było wypełnienie formularza R1, który jest do pobrania na stronie tajskiej ambasady. Formularz R1 musi być wypełniony oraz odesłany pod wskazany adres mailowy, w zależności do którego portu przylatujecie. W naszym przypadku był to Bangkok. Po przesłaniu takich dokumentów musimy odczekać minimum 3-7 dni robocze. Następnie jest nam odsyłany specjalny taki formularz zezwalający na import zwierzęcia. Bez tego dokumentu również mogliby nas nie wpuścić do samolotu. Jest to taki dokument, który zezwala na importowanie zwierzaczka obojętnie z jakiego kraju. Również bardzo ważną informacją jest to, że do większości krajów piesek musi mieć minimum 3 miesiące i to właśnie po takim czasie można dopiero zrobić szczepionkę przeciwko wściekliźnie. W naszym przypadku to było kilka miesięcy od momentu zaczęcia całej tej procedury, która jest niezbędna do wyjazdu z pieskiem, no i zajęło nam to 4 miesiące, więc jeżeli nie macie kompletnie nic, zarezerwujcie sobie takie 3 miesiące na załatwienie wszelkich formalności. Przechodzimy do kwestii kupna biletu dla pieska. No, nie ukrywam, że kwestia wyboru lotu jest dosyć problematyczna, ponieważ nie wszystkie linie lotnicze zezwalają na przewóz zwierzaczka w kabinie. My specjalnie zdecydowaliśmy się na takiego malutkiego pieska, żeby mógł latać z nami w kabinie samolotu, siedzieć nam na kolankach. Więc w pierwszej kolejności musimy wybrać odpowiednią linię lotniczą, która zezwala na przewóz zwierząt. Jeżeli chcemy, żeby nasz pies leciał z nami w kabinie samolotu, musi on mieć poniżej 7 kg. Jeżeli pies waży więcej niż 7 kg, musi lecieć w luku bagażowym. My wybraliśmy linię Finnair, która zezwala oczywiście na przewóz zwierząt w kabinie samolotu. Koszt biletu dla pieska to 120 euro. W przypadku naszej linii lotniczej mogliśmy dodać zwierzaczka przy składaniu rezerwacji, natomiast w naszych poprzednich lotach musieliśmy dzwonić na infolinię i kupować taki bilet online. Jeżeli zdecydujecie się na lot tureckimi liniami lotniczymi, wtedy poproszą Was o uiszczenie zapłaty na lotnisku. No więc jak widzicie, podróżowanie z pieskiem wiąże się z ogromną ilością formalności, no ale szczęście naszego zwierzaczka to wszystko refunduje. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że możemy pokazywać świat naszej malutkiej przyjaciółce. I Was również do tego zachęcamy. Tak ją dokarmiasz? Tak ma. Słodki ma ten brzuszek. Może nazwiemy ją Beli. Zobaczcie, jaki wielki samolot. My będziemy lecieć dokładnie takim samym. Co za zbieg okoliczności. Pierwszą przesiadkę mamy w Finlandii, gdzie jest mnóstwo śniegu, a naszą destynacją jest Bangkok, gdzie, jak dzisiaj sprawdzałam, jest 36 stopni. Ja też buzi? Ja też buzi? Pis? Mini pis? Dobrze, nie się teraz wybiega. Czekacie 12 godzin w samolocie. Już od 20 minut czekamy, aż cały samolot poleją jakimś płynem. Nie
wiem, czy to jest dlatego, żeby nie zamarzł. Czy żeby odmarzł. No, tutaj akurat w szybę nam wali. Tutaj widać to lepiej. Z dwóch stron. Jakby nie mogli tego wcześniej zrobić. Właśnie zjedliśmy nasze jedzonko. Czas na mini. Dałam jej połowę porcji, bo była już bardzo głodna. No, już prawie jesteśmy. Zleciliśmy trochę naokoło z racji tego, że terytorium Rosji oraz Ukrainy ma zamkniętą strefę powietrzną, więc musieliśmy lecieć tak trochę naokoło. Natomiast tych szlaczków to już nie rozumiem, dlaczego akurat tak. W każdym bądź razie niedługo lądujemy. Dolecieliśmy! To była długa podróż, 12 godzin, a Mini przez ten czas się nie załatwiała. Mamy ze sobą maty, ale ona umie tak długo wstrzymywać, naprawdę jestem w szoku. Rozłożyliśmy jej matę, żeby tutaj na lotnisku się załatwiła, ale nic z tego. Słuchajcie, dosłownie 20 sekund po tym, jak to powiedziałam, mała załatwiła się przy wszystkich, przy wyjściu. Więc dobrze, przynajmniej ma tą sprawę już za sobą. Animal Quarantine Station jest na lotnisku, naprzeciwko odbioru bagażu, więc nie trzeba nigdzie jechać. Zmieniły się nieco zasady i teraz formularz R1 można wypełnić po wylądowaniu, nie trzeba go wcześniej wysyłać mailowo. Musieliśmy zapłacić za licencję na import, łączny koszt to około 1600 batów, czyli 200 zł. Zawsze proście o włączenie taksometru. Gościu chciał zrobić nas na 500, a wyszło 280. Dolecieliśmy! Teraz czas na zwiedzanie Tajlandii. Zaobserwuj mi po więcej. Jeżeli podobał Ci się filmik, daj łapkę w górę.